Prezydent Duda i jego alternatywna rzeczywistość. Blokada Marszu Niepodległości. Oj, może być grubo. Studentki w Katowicach. Kończymy z make-upem i miniówkami. Dosyć tego. Będzie też o ministrze Czarnku oczywiście oraz o tym, że do ślubu można popłynąć w garnku. I przypominam o subach na moim kanale, o obserwowaniu fanpage'a na Facebooku, o patronowaniu na Patronite. Mam jeszcze profil na Instagramie i też o nim przypominam, bo co? Nie mogę mieć profilu na Instagramie? Orłoś, wyluzuj. Po co się tak denerwować bez powodu? Ja się nie denerwuję, tylko mnie to wkurza wszystko po prostu. Przepraszam. Niedziela 24 października, Maciej Orłoś, zapraszam na program WTS, czyli w telegraficznym skrócie. Zaczynamy od prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ udzielił wywiadu jednej z litewskich stacji telewizyjnych. I jak w każdej z dotychczasowych rozmów z dziennikarzami, także teraz nasza głowa państwa opowiadała o alternatywnej rzeczywistości, w której żyje już drugą kadencję. W świecie tym, jak wspomniał, Polska zawsze była krajem tolerancyjnym. W innych krajach Unii były prześladowania mniejszości, ale w Polsce nie. W alternatywnym świecie Andrzeja Dudy w Polsce nie ma i nie było stref wolnych od LGBT, uchwał samorządów w tej sprawie nie ma i też nie było. Policja nigdy nie pałowała protestujących, Sasin i Ziobro nie rozpieprzają państwowej kasy, a w kraju panuje pełna praworządność. No nie wiem, co mam powiedzieć. Świat Andrzeja Dudy jest niczym utopia, w której jeździsz na wakacje co najmniej 5 razy w roku, tu na narty pośmigać, tam do Juraty dmuchać materac. W utopii Andrzeja Dudy nie ma zbyt wiele miejsca na pracę, a żona zawsze milczy w 15 językach. Mamy więc teoretycznie pierwszą osobę w państwie, która już dawno odleciała na inną planetę i jest jej tam bardzo dobrze. Wraz z kadencją utopia się skończy i trzeba będzie wrócić na ziemię, panie prezydencie, i dlatego nie wiem, czy coś pan bierze, ale jeśli tak, to proszę brać pół. This is, ja się ciągle uczę. Umiesz albo nie umiesz. Uczysz się tego 5. rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Ta, krew od razu. Jeśli ktoś uważniej śledzi kalendarz, to wie, że nieuchronnie zbliża się ten dzień w roku, w którym obie zwaśnione Polski stają naprzeciw siebie i czcząc polską niepodległość mają się na ulicach stolicy. Tak, chodzi o Dzień Niepodległości. Już widać nawet pierwsze podchody pomiędzy obozami. Marsz Niepodległości pod wodzą wielbiciela faszystów Roberta Bąkiewicza został zarejestrowany przez wojewodę mazowieckiego w listopadzie 2017 roku jako zgromadzenie cykliczne na najbliższe 4 lata. Jednak do dziś nie wpłynęło do stołecznego ratusza żadne zgłoszenie od organizatorów, a mimo to na Twitterze słane są już zaproszenia do udziału w marszu. Problem w tym, że ktoś uprzedził brunatnych kolegów i zarejestrował marsz na tej samej trasie już wcześniej. Jak podaje Radio Z, zgłoszenie złożyła osoba prywatna związana z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Tomasz Kalinowski, dyrektor mediów narodowych, twierdzi za to, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło wcześniej odpowiednie dokumenty. Sprawa niestety najpewniej wyjaśni się w sądnym dniu, gdy obie grupy staną na swoich barykadach. Brunatni będą bić tramwaj, bo czerwony, a tęczowi w rewanżu będą rysować kredą po chodnikach. Igrzysk zachciało się chyba też byłemu ministrowi spraw zagranicznych i obecnemu europarlamentarzyście Radosławowi Sikorskiemu. Niby taki wykształcony, niby obyty Oksfordczyk, a wdał się w twitterową pyskówkę, powiedzmy sobie jasno, pyskówkę z również europosłanką Beatą Kempą. Minister tak Kempy nie lubi, a przecież ludzie ją kochają. Tak ją mocno kochają, że jak pokazała na swoim Twitterze, wyborcy nachodzą ją spontanicznie w biurze, śpiewając piosenki i wesoło tańczą. Wesoło z europosłanką zatańczył też Radosław Sikorski, o którym wspominałem przed chwilą.
Najpierw odpowiadając na tweet pani Beaty, skrytykował dojenie Lasów Państwowych z kasy przez Solidarną Polskę. Europosłanka nie została dłużna i nazwała Sikorskiego Niemcem. Tak, dobrze usłyszeliście. Nie Tuska, tylko Sikorskiego nazwała Niemcem, więc mamy tych Niemców w PO coraz więcej. Jak przystało na prawdziwego dżentelmena, Sikorski odpisał jej, cytuję: walnij się w ten zatłuszczony łeb. Żeby jeszcze do pieca dołożyć, w rozmowie z Radio Z stwierdził, że to Beata Kempa nazwała go zdrajcą i jest to gorsze niż zwrócenie uwagi na stan czyjejś fryzury. Radosław Sikorski nosi drogie garnitury i bryluje na salonach, ale nie pierwszy raz pokazał swoje ostre, być może zbyt ostre, może nawet chamskie oblicze, co kolejny raz zaskakuje, nawet jeśli wszystko odbywa się w konwencji twitterowej retoryki, gdzie liczy się to, żeby było grubo, po bandzie. Prawda, Sikorski przeprosił później europosłankę, ale, by to powiedzieć, niesmak pozostał. Co powiedziawszy, chciałbym jednocześnie podkreślić, że fanem pani posłanki Beaty Kempy, europosłanki, nie jestem. Ale wróćmy do niesmaku. Niesmak pozostanie nam wszystkim jeszcze przez chwilę. Okazało się, że najpewniej jakimś starszym panom dokuczają niegodziwe studentki. Jak informuje profil Make Life Harder, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym pojawiła się informacja o zaleceniach dotyczących ubioru studentów i studentek, z naciskiem oczywiście na studentki. Jak możemy przeczytać w komunikacie, należy unikać wyraźnego makijażu, krótkich spódnic czy głębokich dekoltów lub nawet butów na obcasie. A wszystko po to, by, cytuję, zapobiegać pojawianiu się zachowań niepożądanych w relacjach ze studentami czy wykładowcami. No wiadomo, przychodzi taka studentka na uczelnię i kusi, bezczelnie kusi wyglądem biednych profesorów. Jak oni mają się, kurna Olek, skupić na pracy? Jak tu jakaś tam miniuwa, tam dekolcik, tam obcasy, no naprawdę. No. A już tak poważnie mówiąc, to w piśmie poruszono też inne kwestie, w tym higieny osobistej, co też wzmaga niepokój. Higiena osobista? O co chodzi? Dlaczego? Największy niepokój jednak wzbudza to, że ludzie z tytułami na uczelni wyższej, zamiast edukować siebie i studentów w zakresie relacji międzyludzkich i granic w tym zakresie, mają raczej system myślenia typu: to jej wina, bo kusi tym wyglądem. Może jeszcze dodać: to jej wina, przecież sama tego chciała. A dlaczego tak w ogóle to jest tak niesprawiedliwie? Dlaczego nie ma żadnych wskazówek dla studentów? Na przykład: proszę na zajęcia nie przychodzić w sandałach i skarpetkach. Proszę nie eksponować umieśnionej klaty pod obcisłym t-shirtem, albo proszę nie epatować niskim głosem. Naprawdę, apelujemy o parytety w tej sprawie. Bardzo proszę. Może władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wzięły sobie do serca nową politykę ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Pan minister z uporem godnym największego maniaka konsekwentnie realizuje swoją inkwizycyjną politykę w szkołach. Wyraźnym przykładem tego, skąd obecnie wieje wiatr, jest jedna z gdańskich podstawówek. Konkretnie jest to szkoła podstawowa nr 16 imienia Władysława Broniewskiego w Gdańsku. Dyrekcja szkoły nakazała uczennicom noszenie długich rękawów i nogawek, nawet na lekcjach wychowania fizycznego, niezależnie od temperatury. Wszystko po to, by, jak to tłumaczono, nie zachęcać chłopaków. Włodarze szkoły najwidoczniej mierzą uczniów swoją miarą. Chłopców oczywiście te zasady nie obowiązują, gdyż wiadomo powszechnie, że chłopcy dziewczynek zachęcać nie mogą. No jak? Zdaniem dziennikarzy Trójmiejskiej Gazety Wyborczej ta sama placówka walczy także z tęczowymi symbolami na szkolnych korytarzach. Jedna z uczennic, nosząca na zajęcia tęczową torbę, podobno usłyszała, że w tej szkole takich rzeczy się nie nosi. Dziennikarze donoszą, że podobne regulacje miały wprowadzić również inne szkoły, przytaczając te same powody o kuszeniu chłopców. Mnie za to kusi, powiem wam, żeby powiedzieć tutaj parę mocnych słów, ale daruję sobie. Nic dziwnego, że świętej dyrektorzy niektórych szkół rozochocili się w swoich nakazach, skoro przykład idzie z góry. Jeśli mamy państwo z kartonu, to ministerstwo przyjęło, że zamiast edukacji seksualnej zaproponuje uczniom, a właściwie tylko uczennicom, długie rękawy i nogawki. Idźmy w to. Czerpmy z najlepszych wzorców, proszę państwa. Na przykład z Afganistanu, w którym nowa władza
zmieniła Ministerstwo do Spraw Kobiet na Ministerstwo Modlitwy i Przewodnictwa oraz Promocji Cnót i Zapobiegania Występkom. Dzięki temu minister Czarnek będzie mógł wreszcie skuteczniej chronić co? Kto wie, ręka do góry? Nikt nie wie? Żartowałem. Wszyscy wiedzą. Cnoty niewieście. Odpocznijmy przez chwilę od tego dusznego, politycznego podwórka i przenieśmy się do Indii. A nie, przepraszam. Najpierw posłuchajmy muzyki, którą nam zaprezentuje Antoś Orłoś. Witam Państwa serdecznie. Dziś w dziale muzycznym piosenka o tytule Wulgar. I według tłumacza znanej marki Google, do której się udałem właśnie z zapytaniem, co to słowo znaczy, to na przykład wulgar po hiszpańsku oznacza wulgarny. I co ciekawe, po angielsku również, więc Anglicy jak zawsze gdzieś tam z tyłu się kręcą, coś tam, niby ich nie ma, ale są, niby już poza Unią, a jednak ich wszędzie pełno. I Hiszpanom nawet słowa kradną, łobuzy jedne. Zabrali nam pracę na wyspach i co? I pewnie teraz pan Sfiernalis właśnie o tym śpiewa. Mówię pewnie, bo szczerze mówiąc, to piosenkę słyszałem tak połowicznie, bym powiedział. No, w każdym razie przed państwem Sfiernalis i Waluś Kraksa Kryzys w utworze Wulgar. Czego ci potrzeba? Ptakom braknie nieba, liście śnią o drzewach, chłodnym braknie chleba. Tobie na pewno nie mnie, tobie na pewno nie mnie. Czego ci potrzeba? Ptakom braknie nieba, liście śnią o drzewach, chłodnym braknie chleba. Tobie na pewno nie mnie. No dobrze, to już teraz te zapowiedziane Indie. Tam właśnie, jak podaje Donald.pl za agencją AFP, pewna młoda para dowiodła, że miłość pokonuje nawet największe przeciwności. Otóż w stanie Kerala na południu Indii doszło do powodzi i licznych podtopień. To jednak nie odstraszyło, zupełnie nie odstraszyło pewnej pary od wzięcia ślubu. Na uroczystość zakochani popłynęli przez pełne wody miasto w ogromnym garze do gotowania, który pożyczyli z lokalnej świątyni. Co gar robił w lokalnej świątyni? A nie wiem. Dobra, zostawmy to. Nie jest to jedyny przypadek kreatywnego wykorzystania warunków hydrologicznych. Pewna para z Kanady wykorzystała wodę w celach transportowych. Gdy pomysłowi Kanadyjczycy, czyli ta para, po latach znaleźli wreszcie swój wymarzony dom, okazało się, że właściciele posesji chcą ten dom rozebrać. Nie zastanawiając się więc zbyt długo, para postanowiła przenieść konstrukcję na pobliski teren po drugiej stronie jeziora. Pod budynkiem zbudowano tratwę z beczek i udało się w całości przetransportować budynek przez wody jeziora na drugi brzeg. Dzięki temu para może cieszyć się swoim wymarzonym domem. Dobrze, dobrze, Orłoś. Ludzie lubią takie pozytywne informacje. Tak trzymać. Ale garnek w Indiach lepszy od tego domu w Kanadzie. Tak, to chyba prawda, też mi się bardziej garnek podobał. Moi drodzy, kończymy na teraz. Pozdrawiam serdecznie, tym razem z hotelu we Wrocławiu i zapraszam na kolejny WTS już w czwartek. Tak, wiem, parę dni zostało, ale jakoś wytrzymacie. Dacie radę. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Cześć.